Cześć, witam Was Energik w kolejnej recenzji. Dzisiaj recenzja gry, dla której planowałem kupić Xbox One. Jest to Rise Son of Rome. Gra, która od pierwszych trailerów mnie zachwyciła. Jestem ogólnie fanatykiem gier, które się dzieją w czasach rzymskich, wiecie, legionistów, centurionów. To mnie po prostu, to jest coś takiego, co mnie strasznie przyciąga do gier. I to było grane Console Edition, opisywałem na przykład Shadow of Rome, które według mnie był świetnym tytułem, który dzieje się właśnie w tych czasach. I Rise jest jakby moim spełnieniem moich mokrych fantazji na temat takich gier. I od pierwszych trailerów, które zobaczyłem, wyglądało to po prostu przecudnie. Gdy gra pojawiła się na Xbox One, okazało się, że gra jest strasznie płytka, że jest to siekanina, której nie ma głębi, brakuje jej właściwie wielu elementów, które w innych slasherach możemy znaleźć. No i oczywiście, jak to z Microsoftem bywa, okazało się, że gra miała być ekskluzywem na Xbox One, ale pojawiła się też na PC-ta. I oczywiście, gdy wyszła na PC-ta, jak najszybciej sobie ją zakupiłem, żeby zapoznać się z tym tytułem, który w mojej opinii z gameplay i z trailerów, które widziałem, jest świetny. Jak wypadło Son of Rome? Zapraszam do tej recenzji. Przede wszystkim fabularnie gra jest dosyć ciekawa. To muszę przyznać, że fabuła jest dosyć interesująca, chociaż domyślicie się zakończenia. Może nie całego mięsa fabuły, całego środka, ale zakończenia można się domyślić już po pierwszym poziomie. W grze wcielamy się w Mariusa, który jest centurionem, dowodzi legionami rzymskimi i akcja zaczyna się w momencie, kiedy Brytowie, nie Brytyjczycy, Brytowie napadają na Rzym. Cała akcja, początek gry dzieje się w momencie, kiedy Mariusem bronimy Rzymu przed atakiem właśnie barbarzyńców. To, co rzuca się na pierwsze jakby co widzimy, to niesamowita grafika. Przyznam szczerze, że jest to chyba najładniejsza gra do tej pory, w jaką grałem. Postacie są wykonane rewelacyjnie. Gra śmiga na silniku CryEngine i wygląda to po prostu rewelacyjnie. Miałem wrażenie, że sama gra jest pewnego rodzaju tech-demem silnika CryEngine i chyba się nie pomyliłem. Postacie, voice acting, animacja stoją na najwyższym poziomie. Powiem szczerze, że coś takiego to jest gra, którą możecie pokazać znajomym, jeżeli chcecie pokazać im fajną grafikę. To Rise Son of Rome zdecydowanie się nadaje. Marius na końcu pierwszego poziomu zostaje zamknięty w pokoju z cesarzem Neronem i zaczyna snuć swoją opowieść w momencie, kiedy Rzymianie zaatakowali Brytanię. I w tym momencie zaczynamy oczywiście całą naszą opowieść. Gra jest typowym slasherem, jednak jest to slasher, powiem Wam szczerze, dosyć specyficzny. Jeżeli graliście w inne slashery, chociażby Bayonetta, Devil May Cry, Castlevania, God of War, pamiętacie, że każdy z tych gier, pomimo że jest tylko zwykłą bijatyką, oferował pewną głębię, skomplikowanie niektórych ciosów, łączenie kombosów. To wszystko w tych grach sprawiało frajdę. Niestety w Son of Rome, w Rise tego nie ma. Gra jest strasznie płytka. Polega to mniej więcej na tym, cała gra polega na tym, cała gra praktycznie, że lewym przyciskiem myszy zadajemy ciosy mieczem, prawym bronimy się bądź atakujemy tarczą. I teraz w momencie, kiedy pokonujemy któregoś wroga i pojawia się nad nim taka czaszka, możemy wykonać szybki quick time event, który wykończy naszego wroga. Niestety praktycznie każdego wroga w trakcie całej kampanii pokonuje się właśnie tym quick time eventem. Samych wykończeń jest, nie wiem, czy paręnaście. Są one bardzo brutalne, ucięte ręce, z których sterczą kości, podrzynanie gardeł. No wygląda to rewelacyjnie, ale te wszystkie quick time eventy bardzo szybko się kończą i zaczynają się powtarzać i w pewnym momencie już po prostu nużą. I cała gra właściwie to jest taki jeden wielki quick time event, bo polega to mniej więcej na tym. Oglądamy wstęp, idziemy do jakiejś
do jakiegoś miejsca, atakuje nas iluś tam barbarzyńców, pokonujemy każdego wykorzystując Quick Time Event i ponownie idziemy dalej i kolejna arena, gdzie walczymy ponownie z przeciwnikami. No muszę przyznać, że gra jest strasznie pod względem mechaniki, to jest po prostu brodzik. To jest brodzik i to jest tak płytkie, że po prostu aż nie wierzyłem, że no to nie można było zrobić czegoś więcej. Oczywiście gra stara się w jakiś sposób zaskoczyć nas nową mechaniką, a to raz będziemy rzucać pilum, to jest taki oszczep rzymski. Innym razem będziemy robić z ekipą z kohorty tak zwanego żółwia i będziemy starali się pokonać łuczników, którzy do nas strzelają, ale to są po prostu takie elementy, których za dużo nie ma i no, są one takie dosyć, taki troszkę zapchaj dziury, muszę przyznać. I większość czasu będziemy spędzać na tej walce z tymi quick time eventami, które no, na początku są wow, a pod koniec to już nuda. Ale gra przede wszystkim, tak jak mówiłem, miałem wrażenie, że tytuł jest Tech Demem CryEngine i wygląda on fenomenalnie. W momencie, kiedy gra się zaczyna i widzimy na przykład Rzym, jak jest zaprojektowany, jak to wszystko wygląda, ta ilość detali, która aż po prostu ściska oczy w głąb czachy, w momencie tych detali, które widzimy, to naprawdę musi się podobać. Kolejna rzecz, no tak jak mówiłem wcześniej, rewelacyjne wykonanie postaci. Widać, że gra, tak jak mówiłem, ma promować ten CryEngine. To był takie troszkę płatne demo tej całej technologii, ale naprawdę gra ocieka ilością detali i fenomenalną grafiką, która no musi się, no nie wyobrażam sobie, żeby komuś się nie podobało, ale też musicie tutaj brać na to baczenie, że musicie brać na to poprawkę, że ja jestem fanem czasów rzymskich i ta gra idealnie trafiła w mój klimat. Idealnie trafiła pod względem graficznym, gdzie ja tam po prostu, wiecie, jak w tych cutscenkach oglądam, jak tu w ogóle uzbrojenie, czy tam jak mają połączone te wszystkie elementy tych hełmów, także to wszystko mnie po prostu strasznie jarało. Kolejną rzeczą, która nie do końca mi się podobała i którą sobie autorzy mogli zdecydowanie darować, to różne elementy takie typowo fantastyczne, wiecie, jakieś dziwne mechanizmy, które w tamtych czasach nie mogły istnieć. Nie do końca mi się to podobało i muszę przyznać, że wybijało mnie z rytmu. Wolałbym, żeby gra była osadzona w tych czasach rzymskich, ale tak silnie osadzona, bez jakichś dziwacznych machin, jakichś cudów, niewidów. No to nie do końca mi się podobało i w mojej ocenie wypadło to dosyć słabo. Kolejna rzecz, która też według mnie jest słaba, to powtarzalność przeciwników. Zdarza się, że podczas gry widzimy, że atakuje chmara przeciwników. Zazwyczaj w takich sytuacjach stoimy gdzieś na balkonie i obserwujemy walkę gdzieś niżej, ale widzimy, że każdy z tych przeciwników wygląda identycznie. Są to po prostu klony jednej postaci. Ja wychodzę z założenia, to prawdopodobnie podyktowane jest też to tym, że silnik nie obsłużyłby, gdyby każda postać wyglądała inaczej, także to są po prostu pewnego rodzaju instancje jednej osoby, które pojawiają się na planszy i to też element wydaje mi się dosyć licho wypadł i muszę przyznać, że też zwracałem na to szczególną uwagę. No tak jak mówiłem, ale całe otoczenie, które widzimy, tło, fauna, flora jest po prostu najwyższej próby i masakra, no masakra, tyle mogę Wam powiedzieć. Gra jest też strasznie krótka, składa się z 8 takich etapów i myślę, że około 6 godzin, może nawet 5 można tą grę skończyć. Oczywiście to też zależy, w jaki sposób gracie. Są jakieś znajdźki, które można zebrać, ale powiem Wam szczerze, że grając za pierwszym razem znalazłem wszystkie znajdźki. Oczywiście fakt faktem, że jeżeli gra mnie interesuje pod względem graficznym, technicznym, to ja w każdą dziurę zaglądam i obserwuję różne elementy. Także dla mnie znalezienie tych wszystkich znajdziek po drodze nie było jakimś rzeczą trudną, ale też no, warto wspomnieć, że na przykład taki Uncharted, gdy przechodziłem też w ten sposób, no parę znajdziek nie umknęło.
chociażby trójkę, a tutaj za pierwszym razem znalazłem wszystkie znajdźki. Gra też bardzo szybko pozwala upgrade'ować naszą postać. To jest też, znaczy ja rozumiem, że gra jest krótka i no też to musiało być jakoś wiadomo, no ale bardzo szybko można upgrade'ować naszą postać i zrobić z niej mocarza. No i też gra, kolejna rzecz, która według mnie jest ogromnym minusem, gra jest strasznie prosta. Na najniższym poziomie trudności, słuchajcie, nie ma nawet kary za to, że pomylicie się w momencie, kiedy jest Quick Time Event. Nie ma, po prostu Quick Time Event i tak się wykona dla Was, także dziwna sprawa, ale no cóż, jakieś takie podejście Cryteka było dosyć dziwne do stworzenia tej gry. Niemniej jednak słuchajcie, no spędziłem miło czas z tą grą i powiem Wam szczerze, że jeżeli Rise by wyszedł teraz na PlayStation 4, to bym go kupił. Kupiłbym go jeszcze raz, bym przeszedł na PlayStation 4. Na PC gra się fajnie, ja ogólnie, wiecie, lubię na wielkim telewizorze, z padem w łapie, rozwalić się na kanapie i pewnie bym tego Rise'a jeszcze raz kupił, bo cały ten klimat, cała ta otoczka tego Rzymu, tych walk z Brytami, cały czas chciałem Brytami, no podoba mi się, zachwycały mnie postacie, naprawdę postacie, powiem Wam szczerze, jak oglądałem w cutscenkach, jak one są wykonane, to jest najwyższa liga, nie? I to połączenie z doskonałym voice actingiem, z mimiką twarzy, to według mnie Last of Us to przegrywa tutaj z Rise o parę długości. Nie ma tego realizmu w postaciach takiego w Last of Us, jaki jest właśnie w Rise. Nie mówię o mechanice, mówię tylko o postaciach, o animacji postaci. Także jak dla mnie, powiem Wam szczerze, że z dalszej odległości jak patrzeć na te cutscenki, to można pomylić z filmem, bo jest to rewelacja, tak? Ale tak jak mówię, pewnie tutaj się dziwicie, dlaczego się zachwycam nad tą grafiką, nad tym Rise, bo Rise jest pewnego rodzaju wydmuszką. Ona jest piękna na zewnątrz, ale w środku nie ma nic. Jest całkowicie pusta i pozbawiona jakichś w ogóle głębszych czegokolwiek, tak? To jest gra, która ma po prostu ładnie wyglądać i nic poza tym. Jeżeli jesteście osobami, które w grach zwracają szczególną uwagę na grafikę, to zdecydowanie gra powinna przypaść Wam do gustu pod względem graficznym, bo gameplayowo nie zaoferuje Wam absolutnie nic. Jest to gra, którą się po prostu przechodzi i zapomina. No, czy oczywiście pamięta się o grafice, ale nie sądzę, żeby większość z Was w momencie po przejściu tej gry chciała do tej gry wrócić i przejść ją jeszcze raz. Nie wydaje mi się, żeby coś takiego nastąpiło. Niemniej jednak tytuł według mnie wizualnie miazgator, mechanicznie brodzik, także dosyć dziwne połączenie, ale no cóż, taka gra jakaś dziwna powstała. Nie mogę Wam powiedzieć, że polecam Wam Rise, ponieważ aktualnie w cenie, na której znajduje się na Steamie, ta gra nie jest tego warta. Nie jest tego warta. Poczekajcie aż stanieje albo będzie w jakimś bundlu. Wtedy myślę, że warto, chociaż z ciekawości, że zobaczcie jak to rewelacyjnie wygląda. Jeżeli macie monitor 4K, jesteś w grupie tych tam paru osób w Polsce, którzy posiadają podobno, gra działa też 4K, to ja już sobie nie wyobrażam jak to wygląda. Po prostu mi głowa chyba eksplodowała. Bym zobaczył jak to wygląda w 4K. Ale niemniej, tytuł wart sprawdzenia tylko ze względu na grafikę, bo poza tym on nic innego nie oferuje. Nadal najciekawszą grą z czasów rzymskich pod względem mechaniki w mojej ocenie pozostaje Shadowrun, który oferował bardzo dość zróżnicowany może gameplay, może tak. I też był bardzo silnie osadzony w tych czasach, co mi się strasznie podobało, chociaż graficznie oczywiście to zupełnie inna liga, ale podobało mi się to, że był osadzony silnie w czasach rzymskich, bez jakichś udziwnień. Natomiast tutaj te udziwnienia się zdarzają. To tyle odnośnie Rise. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Was zachęci, chociażby, żeby zobaczyć tą grafikę. Słuchajcie. Aha, jeszcze jedna rzecz na koniec, słuchajcie. Film, który oglądacie, jest w 60 klatkach. Ponieważ YouTube umożliwił wrzucanie filmu Full HD w 60 klatkach, postanowiłem eksperymentalnie coś takiego zrobić i film, który widzicie i grafikę, gameplaye, które widzicie, jest nagrane w 60 klatkach. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Recenzje powstają raz na pół roku, ale mogę wrzucać je w 60 klatkach i będzie też super. To tyle. Pozdrawiam Was, Energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.
La la la